Witajcie, z tej strony Uloro. W tym filmiku będzie rozmowa na temat podróbek i oryginałów jamników. Bardzo mnie prosiliście, żeby były kolejne części. Pisaliście w komentarzach jakie. Zauważyłam, że ta seria Wam się bardzo spodobała, więc będą kolejne części. No i wcześniej były dogi, teraz będą jamniki. Możliwe, że niedługo short hairy? No nie wiem. Piszcie dalej w komentarzach, jakie chcecie kształty. Oczywiście nie muszą to być popularne, tak jak już mówiłam w tamtym odcinku. No dobra, to ja już nie będę gadać. Zaczynajmy. Najpierw powiem Wam sposoby, jak odróżnić podróbkę od oryginału u jamników. Później weźmiemy podróbkę i oryginała jamnika i będziemy analizować wszystko. A na końcu będzie wycena jamników. Pierwszym sposobem odróżniania to jest rurka. Rurka musi być przezroczysta. Tak jak tutaj widzicie, jest rurka przezroczysta. U oryginałów biała rurka występuje tylko w saszetkach, bądź tych nowszych, ale jeszcze zaliczonych do generacji drugiej, jak na przykład Matka z dzieckiem, albo ten short hair z serduszkiem. Ten tutaj Wam pokażę. No i ogólnie to przezroczysta rurka nie mówi nam, że na 100% to jest oryginał, ponieważ teraz zaczęli produkować niestety przezroczyste rurki u podróbek. Ja akurat u jamników nie mam podróbki, która ma przezroczystą rurkę. Mam dogi, tak jak widzieliście w tamtym odcinku. Kto nie widział, to po prostu zobaczy. Więc rurka daje nam dużo do myślenia, ale nie daje nam jeszcze 100% pewności, że to jest oryginał. Starsze figurki z generacji drugiej, te pierwsze z generacji drugiej, powinny mieć magnesy. No i co do tych magnesów, to jak mówiłam, że jak weźmiemy jamnika z magnesem i drugiego jamnika z magnesem i jakby przyłożymy i jak będą się odpychać, to znaczy, że to są takie oryginalne magnesy. Albo przykładamy do kaloryfera. Ogólnie u podróbkach to te magnesy są o wiele słabsze. Ja właśnie kupiłam figurkę z magnesem i właśnie ten magnes jest bardzo, bardzo słaby. Wziąłem dwie oryginalne figurki i przykładamy magnesy. I widzicie, że się odpychają. Więc tak powinno być. To są właśnie jedne ze starszych modeli generacji drugiej, dlatego one posiadają magnesy. Są też takie jamniki, które mogą mieć magnes i nie muszą mieć magnesu i są oryginałami. Tymi jamnikami to jest jamnik Monopoly i jamnik walentynkowy. Mogą mieć magnes, ale nie muszą. Te akurat u mnie nie mają. To zależy, gdzie były produkowane. Co do magnesów, to ostatnio się dowiedziałam, że czerwone magnesy można już podrabiać. Są już podróbki z czerwonym magnesem. U podróbkach te czerwone magnesy różnią się tym, że nie mają łapki, bo oryginalne magnesy właśnie mają jakby taką wypieczętowaną łapkę. Nie wiem, jak to można inaczej powiedzieć. I on jest bardziej taki zlany w tej łapce. Z tego co wiem, to chyba te pierwsze jamniki, które były produkowane, to tylko one mają czerwone magnesy. Chociaż mogę się mylić. No i jak to mówiłam w tamtym odcinku, mogą występować też takie pet shopy. U jamnikach chyba też tak jest. Właśnie tych dwóch pierwszych wyprodukowanych, hashtag 139 i hashtag 307. Tak, hashtag 307. To one występują albo z czerwonym magnesem, albo z szarym, ale one na przykład nie mogą mieć dziurki, bo to wtedy oznacza, że to jest podróbka. Co do tych dwóch pierwszych jamników, to nie wiem, czy widzieliście, one nie mają takich normalnych łapek jak reszta jamników. Oryginalny jamnik, jak widzicie, ma takie grubiutkie łapki, a tutaj Wam pokażę gdzieś zdjęcie oryginalnego jamnika, właśnie takiego pierwszego wyprodukowanego z tych kształtów, to widzicie, jak się różnią łapki. Podróbki tego jamnika właśnie nowego mają takie łapki i to wtedy oznacza, że to jest podróbka, bo one powinny mieć właśnie takie jakby rozjechane łapy, nie wiem jak to powiedzieć, no takie zbite, przejechane przez samochód. No, sami będziecie wiedzieć. Taka nowa ciekawostka to właśnie u jamników można jeszcze rozpoznać, czy jest oryginalny, patrząc na to, czy kolor główki i tułowia jest taki sam. U niektórych podróbek jest właśnie inaczej, że na przykład główka jest troszeczkę na przykład jaśniejszego koloru, a tułów ciemniejszego, bądź na odwrót. Weźmiemy na przykład tą jamniczkę, to jak widzicie, ona ma jednolity taki kolor. Tą jamniczkę też widzicie, że ten bialuśki kolor jest taki sam jak i tułów. U tej jamniczki jest tak samo. I z tych jamników właśnie, co ja mam, to wszystkie mają właśnie taki sam kolor, starannie są wykonane i w ogóle. Właśnie te podróbki nie są tak bardzo starannie wykonane jak oryginały, więc możemy też po tym poznać właśnie po kolorze, że góra i dół
na przykład mają inny kolor, to takie nie, to już jest podejrzane, nie kupuję, idę na następne ogłoszenie i znajduję oryginała. Niestety u jamników to jest, wydaje mi się, że najwięcej podróbek. Chodzi mi, że przeróżnych. Niektóre mają pyszczek taki strasznie w dół, albo w górę za bardzo, albo takie po prostu, tutaj zobaczycie, to jest podróbka, z którą moją siostrą się tak śmiałyśmy, że to jest hit. Ja po prostu nie mogę czasami, jak patrzę na te pyszczki, to jest takie biedne i takie smutne, że po prostu ktoś takie coś wyprodukował. Tutaj macie oryginalną tą jamniczkę, a tutaj będziecie mieć podróbę. Podróbę jej. Jak widzicie, pyszczek nie jest ani tak za bardzo w górę, ani w dół. Taki jest bardzo ładny. Możecie też zobaczyć u tej jamniczki. Nie jest ani w dół, ani w górę. Jest tak jakby po środku. U tej jamniczki i u tego jamnika. Nie będę Wam wszystkich jamników pokazywać, ponieważ to trochę zajmie. Jak tam Wam pokażę na 2 czy 3, to będziecie, mam nadzieję, że wiedzieć, o co chodzi. Jak już kupiliśmy Pet Shopa i nie wiemy, czy to w końcu oryginał, czy podróbka, możemy wziąć Pet Shopa i przyłożyć do ekranu, gdzie będzie oryginalne zdjęcie od Hasbro. Takie zdjęcie to ma znaczek LPS w lewym górnym rogu, jest na białym tle i ma na dole napis i jeszcze tam jest hashtag napisany. Więc po prostu bierzemy Pet Shopa, przykładamy go do ekranu, gdzie tam jest to zdjęcie i patrzymy, czy to oryginał, czy podróbka. Tam mniej więcej można jakoś zobaczyć, bynajmniej właśnie trochę kolor i w ogóle. A jak właśnie kupujemy z ogłoszenia, to też tak możemy po prostu zrobić, że na drugiej karcie otwieramy i tak staramy się jakoś tam przypasować, zobaczyć, czy się zbytnio nie różni. Ważne jest też, żeby kupować na dobrych stronach. Nie polecam z AliExpress, bo na AliExpress to są wszystkie podróbki. Allegro ostatnio też po prostu tam jest o wiele więcej podróbek niż oryginałów. Znaczy wiecie, na każdych stronach internetowych znajdzie się osoba, która sprzedaje podróbki. Wydaje mi się, że najmniej podróbek jest na eBayu i na OLX i tam najbezpieczniej kupić. Ważne jest to, żeby na ogłoszeniu było oryginalne zdjęcie, a nie jakieś wzięte z neta. Bo niektórzy właśnie biorą zdjęcia z internetu i później wstawiają do ogłoszenia, a później przychodzi Pet Shop i to jest podróbka. Nie polecam kupować też właśnie, jeśli Pet Shop jest na calutkim białym tle, bo to właśnie najczęściej są podróbki. I niektórzy właśnie są też właśnie tacy chamscy, że właśnie wklejają oryginalnego Pet Shopa na te białe tło i sprzedają po 10 zł. No i to wtedy są podróbki, to są wtedy na 100% podróbki. Też ważne jest, żebyście patrzyli na cenę i na ilość sztuk. Na Allegro nie wiem, czy jest taka opcja, z eBayem też nie wiem, ale na OLX-ie jakbyście chcieli kupić, to możecie napisać śmiało do sprzedawcy, proszę o więcej zdjęć Pet Shopa. Dodatkowo możecie poprosić o właśnie zdjęcie rurki łączącej głowę z tułowiem, zdjęcie łapek, jeśli wiemy, że ten Pet Shop musi mieć magnes. No i dzięki temu właśnie, że napiszemy do sprzedawcy, że więcej zdjęć, możemy się upewnić, że to jest oryginał. Widzimy Pet Shopa wtedy na zdjęciach z każdej strony. Przy okazji możemy też zobaczyć jego stan, bo niektórzy na przykład robią zdjęcie z przodu tylko Pet Shopa, a później jak przychodzi, to z tyłu główki jest po prostu zaniedbany, porysowany. Ja tak miałam właśnie z short hairem. Przykładem to jest jeszcze tajemniczka, chociaż widzicie, że to było z przodu zdjęcie, tylko było tak niewyraźne, że ja na tego nie zauważyłam, bo tak światło padało, się odbijało i po prostu raczej Wy też byście się nie skapnęli. Jeśli mamy Pet Shopa, który jest oryginalny na 100%, to porównujemy. My później porównamy i wszystko przeanalizujemy. Na początku oczywiście Wam nie powiem, który to podróbka, który to oryginał. Będziecie zgadywać na czacie na premierze albo w komentarzach. Jeszcze taka prośba właśnie co do ogłoszenia, to nie kupujcie z Chin. Jeśli jest napisane, że to idzie z Chin, to jest na 100% podróbka. Ewentualnie na eBayu właśnie mogą, ale rzadko mi się wydaje, żeby występowały oryginały. Kotygłówko, nie zacinaj się. Nowsze Pet Shopy z generacji drugiej mają czasami napis LPS. Chodzi mi na przykład o ten napis. Jak widzicie. Ona jest właśnie już taką nowszą jamniczką właśnie z generacji drugiej. No i ona ma napis LPS. Nie wszystkie jamniki to mają, ponieważ niektóre są starsze. Chciałabym właśnie powiedzieć, że te znaczki LPS też podrabiają. Więc jeśli macie podejrzenia, że to jest podróbka,
ale jak popatrzycie na napis LPS, to myślicie, że to jest na 100% oryginał, bo ma napis LPS? Nie. Podróbki też mają te napisy. Radzę się tymi napisami nie sugerować. One się troszeczkę różnią od tych oryginalnych napisów. No po prostu nie myślcie tak, że jeśli jest napis LPS, to oznacza, że to jest na 100% oryginalny. Nie. Tak na pewno nie jest. Zbyt niska cena może oznaczać, że to jest podróbka. Tak. Dlatego właśnie Wam wycenię te jamniki. I naprawdę, jeśli jamnik kosztuje 30 zł czy 40, to na pewno nie jest to oryginał. Nikt już nie sprzedaje pet shopów w takiej cenie. Chyba że po prostu osoba się nie zna i no. Ale to wtedy musicie mieć pewność, że to jest na 100% oryginalny. A jeśli słabo odróżniacie, to po prostu nie warto kupować, bo jak Wam przyjdzie podróbka, to będziecie żałować. Więc według mnie warto wydać tam troszeczkę więcej pieniążków i mieć pewność, że to jest oryginalny pet shop, niż później kupić podróbkę. Bo te podróbki coraz bardziej tanieją i bez sensu na przykład za 50 zł kupować jakąś podróbkę, czy tam 40. Jamniki to tak mniej więcej od 60 zł kosztują. Mniej nie powinny kosztować. Jakbyście mieli jakiś kłopot, to oczywiście możecie mi napisać w komentarzu, wysłać linka do aukcji i ja Wam pomogę. Powiem Wam, który to jest oryginał, który to jest podróbka, czy to jest oryginał, czy to jest podróbka. Pamiętajcie, że jeśli jest napisany stan nowy, to tylko w opakowaniu, jeśli są pet shopy. Jeśli jest taki zwykły pet shop już wyjęty z opakowania, jeszcze na białym tle, o mój Boże, i jest napisany stan nowy. Jak będzie jeszcze 1400, ileś tam 500 sztuk, to jest na pewno ogłoszenie z podróbką. Naprawdę nie warto. Postaram się jeszcze zrobić dla Was quizy o jamnikach. Wcześniej robiłam taki quiz ogólny o pet shopach, jak odróżnić właśnie podróbkę od oryginała. Teraz postaram się o jamnikach zrobić. No i możecie później wpisać w komentarzach, jak Wam poszło, ile mieliście punktów. Kolejna rzecz, którą już mówiłam wcześniej, to jest to właśnie kółko. Chodzi mi o te kółko. Jak widzicie, ono takie jest wypukłe. U podróbek jest wklęsłe albo tak bardzo wyszlifowane. Ja jeszcze tak za bardzo nie umiem tym sposobem odróżniać podróbki od oryginała. Mam nadzieję, że się nauczę. Ale tak Wam mówię właśnie w skrócie, że między innymi tak można też odróżnić podróbkę od oryginała. Wracając właśnie jeszcze do pyszczka, to pyszczek jest u podróbkach mniej wyrazisty. Jest właśnie bardziej albo wklęśnięta, albo po prostu tak się, no jakby to powiedzieć, nie rzuca w oczy. Nie wiem jak to powiedzieć. Jest na przykład mniej proporcjonalny, no nie wiem jak Wam to powiedzieć. Później zobaczycie na tej podróbce. Dużo jamników ma różnego koloru łapki. Chodzi mi o to, że ma różne wzorki, cieniowania, albo po prostu takie jakieś inaczej pomalowane łapki. Tutaj mamy przykład u tej jamniczki. Tutaj mamy na przykład właśnie cieniowane, a u tej jamniczki mamy po prostu tak pomalowane. No i na przykład u podróbki tej jamniczki te białe jest albo wyżej, albo o wiele niżej. Chociaż niżej to jest rzadziej, bardziej jest wyżej. I na przykład jak widzicie to jest, można powiedzieć, że prawie że równe, ale u podróbek jest bardziej nierówne. Jak widzimy, że tutaj też te łapki są nierówne, ale tak już jest u oryginała, ale u podróbki będzie o wiele bardziej nierówne. Sami nawet zobaczycie. Jeśli chodzi o cieniowania na łapce, to mogą być albo właśnie bardziej wyżej, albo niżej. I oczywiście kolor będzie troszeczkę inny tych cieniowań u podróbek. Bo czasami właśnie podróbki się różnią kolorem tego właśnie cieniowania albo tych właśnie dodatkowych kolorów. Może być zupełnie inny, może być albo jaśniejszy, albo ciemniejszy. Albo na przykład na pyszczku może być mniej tego cieniowania. Bo więcej to raczej chyba nie ma, chociaż nie wiem, może też być, ale więcej podróbek jest właśnie, które mają mniej tego cieniowania na pyszczku. Jeśli chodzi o podróbkę tego jamnika. No i jeśli chodzi o te łapki, to tutaj jest właśnie ciężej, ponieważ czasami są ładnie zrobione, a czasami właśnie mogą być tak byle jak. Jeśli jest możliwość, to kupujcie pet shopa z tego samego miasta, gdzie mieszkacie. Wtedy będziecie mogli wziąć do rąk tego pet shopa, porównać sobie i w ogóle nie zaszkodzi przecież też, jakbyście wzięli swojego jakiegoś oryginalnego pet shopa, który wiecie, że jest oryginalny na 100% i żebyście sobie po prostu porównali. Myślę, że sprzedawca, który jest uczciwy i wie, że sprzedaje oryginalnego pet shopa, to nie będzie mieć w ogóle z tym problemu, że po prostu porównacie, zobaczycie i wtedy powiecie, czy kupujecie, czy nie. Tak jak już wcześniej wspomniałam, to, że właśnie główka i tułów może się różnić,
to ogólnie cały kolor może się też różnić. Na przykład jakbyśmy mieli jakąś brązową jamniczkę, to jego podróbka może być na przykład troszeczkę ciemniejsza albo jaśniejsza. Nie chodzi mi, że na przykład tylko głowa, tylko chodzi mi o całe ciało. Myślę, że to raczej będzie widać na zdjęciach.